Szanowni Państwo, zapraszam do zapoznania się z moimi strategiami inwestycyjnymi o nazwie ACE Active. Nowe podejście do asset management. Andrzej Stefaniak. Dane kontaktowe są podane w tle oraz w opisie filmu. Pozdrawiam. Witam o poranku. Gdzie stopy w Polsce w 2023? Co się zmieniło i co dziś zrobi RPP? To jest temat przewodni tego wpisu. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Zaczynamy! Gdzie stopy w Polsce w 2023 roku? Co się zmieniło i co dziś zrobi RPP? Z danych makroekonomicznych dzisiaj mamy raczej flautę, mamy pustkę, niewiele się będzie działo na świecie. Natomiast mamy dzisiaj decyzję RPP w sprawie stóp procentowych. I rynek będzie się do tego musiał odnieść. Nie wiadomo, o której godzinie zapadnie taka decyzja, ale mniej więcej od 12 do godziny 18 zwykle na samym początku sesji amerykańskiej pojawia się decyzja RPP i prawdopodobnie tak będzie i dzisiaj. Natomiast gdzie stopy w Polsce i co się zmieniło i co dziś zrobi RPP? Jak widzimy na tym wykresie, który jest w tle, mamy nastawienie i prognozy najważniejszych instytucji finansowych co do tego, gdzie mogą być stopy procentowe w Polsce dzisiaj po decyzji. I jak widzimy, nikt nie prognozuje żadnej zmiany, ani w górę, ani w dół. Czyli, że stopy procentowe mają pozostać na niezmienionym poziomie. To jest scenariusz bazowy, więc moim zdaniem jest bardziej prawdopodobne, że ta decyzja o stopach procentowych zostanie ogłoszona szybciej niż później. Dlatego też myślę, że jeszcze podczas trwania sesji na giełdzie w Warszawie będziemy mieli możliwość dyskontowania tego typu informacji, ale jak widzimy, nikt nie spodziewa się zmiany w polityce monetarnej, a także osobiście nie spodziewam się żadnej zmiany w polityce stóp procentowych w naszym kraju. Ale gdzie stopy procentowe mogą dojść w 2023 roku? Gdzie stopy w Polsce w tym roku i co dziś zrobi RPP, a co się zmieniło? Bo warto zwrócić uwagę na to, jak zmieniają się perspektywy co do tego, jak inwestorzy oczekują przyszłych stóp procentowych. Rynek przyszłej stopy procentowej jest rynkiem, gdzie inwestorzy własnymi pieniędzmi obstawiają jakiś scenariusz. To nie jest tak, że siedzą sobie tutaj analitycy i bez żadnych konsekwencji nastawiają się na jakiś kierunek. Natomiast rynek przyszłej stopy procentowej jest rynkiem płynnym, gdzie mamy do czynienia z handlem, gdzie inwestorzy kupują albo sprzedają instrumenty finansowe, które są oparte na przyszłą stopę procentową i dzięki temu wiemy, jakie jest nastawienie rynku co do przyszłych stóp procentowych. Jak widzimy na wykresie wyboru 3-miesięcznego, tutaj od marca praktycznie niewiele się dzieje i tak prawdopodobnie będzie i w kolejnych dniach, tygodniach i nawet być może miesiącach. Natomiast dla nas najbardziej interesujące są odpowiedzi na pytania, gdzie stopy w Polsce w 2023 i co się zmieniło. I na pierwszy rzut oka idzie wykres kontraktów, które określają, gdzie stopy procentowe mogą być mniej więcej w marcu 2024 roku. I co jest bardzo interesujące, widzimy, że systematycznie z miesiąca na miesiąc zwiększa się prawdopodobieństwo tego, że stopy procentowe będą spadać za te 9 miesięcy. I w tym wypadku widzimy, że rynek oczekuje prawie 100 punktów bazowych cięć stóp procentowych od obecnych poziomów. Widzimy bardzo dynamiczny spadek tego wskaźnika, a to także wskazuje, że takie oczekiwania rosną, więc prawdopodobnie stopy procentowe w pierwszym kwartale przyszłego roku spadną poniżej 6% na stopie referencyjnej Narodowego Banku Polskiego. Takie jest nastawienie inwestorów. Prawdopodobnie będziemy jeszcze bardziej zwiększać to prawdopodobieństwo, jeżeli inflacja w Polsce będzie się zachowywała tak, jak się teraz zachowuje, czyli pokonuje skrajnie optymistyczne prognozy, bądź też jest lepsza niż optymistyczne prognozy, niż założenia. Dlatego też to zachowanie inflacji ma teraz bardzo duży wpływ na to, jakie są przez rynek obstawiane scenariusze perspektyw co do stóp procentowych w naszym kraju w kolejnych miesiącach. Następny wykres pokazuje to, gdzie mogą być stopy procentowe na koniec tego roku. I tutaj w tym wypadku także widzimy,
że inwestorzy spodziewają się obniżek stóp procentowych i na chwilę obecną są już w rynku zdecydowanie więcej niż 2 obniżki stóp procentowych i rynek nastawia się, że może być nawet 3. obniżka stóp procentowych do grudnia tego roku, czyli rynek naprawdę nastawia się na te obniżki, że będą one, że nie będzie tylko 1 obniżka stóp procentowych, ale co najmniej 2 do końca tego roku. A teraz warto zwrócić uwagę na to, gdzie rynek w czasie całego kalendarza kolejnych miesięcy spodziewa się tej pierwszej obniżki. No i na trop odpowiedzi na to pytanie nasuwa nam tutaj kontrakt, który sygnalizuje, co się ma stać w październiku i tutaj dokładnie na październik jest przewidywana pierwsza obniżka stóp procentowych w Polsce, czyli tuż przed wyborami będzie pierwsza obniżka stóp procentowych i to się bardzo dobrze nakłada na scenariusze obniżek stóp procentowych na całym świecie, ponieważ rynek nastawia się, że faktycznie w całym regionie mają być obniżki stóp procentowych i prawdopodobnie także w Stanach Zjednoczonych, więc nie byłoby to żadne działanie, które byłoby podyktowane polityką, ponieważ rynek na całym świecie, zwłaszcza ten, który obstawia scenariusze dla całego regionu naszego, zakłada właśnie, że będą obniżki stóp procentowych od mniej więcej września, a zwłaszcza w 4. kwartale w tym roku mają być obniżki stóp procentowych. Jeżeli trajektoria inflacji będzie się zachowywała w taki sposób, że naprawdę będzie zwiększała prawdopodobieństwo takiego zachowania, to być może nawet już we wrześniu będzie pierwsza obniżka stóp procentowych wynikająca z zachowania inflacji. Myślę, że te dane, które się ostatnio pojawiają, zwiększają prawdopodobieństwo, że tak będzie i już ewidentnie widać to w cenach, gdzie inwestorzy zagraniczni, którzy handlują w Londynie przyszłymi stopami procentowymi, obstawiają taki scenariusz, że na chwilę obecną w październiku będzie pierwsza obniżka stóp procentowych w Polsce o 25 punktów bazowych. To, co się dzieje na przyszłych stopach procentowych, to, co się dzieje na inflacji, moim zdaniem sprzyja rynkowi obligacji. Jak już wiecie, drodzy Państwo, ja nastawiam się, że cały 2023 rok to będzie rok przede wszystkim obligacji. Na chwilę obecną mamy trend, który jest niezwykle mało zmienny, co sprzyja temu, żeby te portfele były nastawione na obligacje, były mało ryzykowne. Natomiast dopiero w przyszłym roku nastawiam się, że to będzie rok akcyjny. Natomiast perspektywy dalszego spadku inflacji oraz perspektywy tego, że stopy procentowe zaczęły spadać, sprzyjają rynkowi obligacji i być może im bliżej końca roku, tym bardziej dynamiczny będzie trend spadku rentowności, czyli wzrostu cen obligacji, a to będzie korzystne dla wyników portfela. Dlatego też moim zdaniem zachowanie obligacji w pierwszych 6 miesiącach tego roku potwierdza scenariusz, że rok 2023 powinien być rokiem inwestowania w obligacje. I na następnym wykresie chciałbym pokazać atrakcyjność rynku złotego, ponieważ ja ten wykres pokazuję Państwu od czasu do czasu. Mamy tutaj roczne punkty swapowe na euro-złotym i widzimy, jak rok temu punkty swapowe dochodziły do 4000 punktów, teraz to jest 1500 punktów, czyli pod koniec poprzedniego roku był szczególnie atrakcyjny złoty do kupowania przez inwestorów zagranicznych, więc nie dziwmy się, że złoty zaczął się umacniać, że nie było przebicia poziomu 5 zł na poszczególnych parach, w tym na euro-złotym, tylko że te poziomy zostały wykorzystane przez inwestorów zagranicznych do akumulacji krajowej waluty, a teraz zarabiają oni nie tylko na punktach swapowych, ale przede wszystkim na zachowaniu samego złotego, więc podwójna stopa zwrotu cieszy inwestorów zagranicznych. I jako że inwestorzy ci lubią polskie aktywa i że polski złoty jest cały czas bardzo atrakcyjny, jesteśmy na poziomach atrakcyjności zbliżonych do poziomów maksymalnych z 2012 roku, kiedy mieliśmy kryzys strefy euro i różne perturbacje z tym związane, sprawia, że złoty cały czas jest atrakcyjny i jego perspektywy co do umocnienia krajowej waluty cały czas są wzmacniane, są utrzymywane przez
przez tą różnicę w stopach procentowych. Dlatego też moim zdaniem rośnie prawdopodobieństwo dalszej długoterminowej aprecjacji krajowej waluty. A jak widzimy, co się wczoraj wydarzyło na złotym, że zostały naruszane minima z ostatnich dni, to euro-złoty moim zdaniem jednoznacznie sygnalizuje, że chce rozpocząć następną falę umocnienia i to pomimo tego, że ten euro-dolar cały czas pokazuje, że amerykański dolar jest umocniony o 3 centy względem euro, względem poziomów maksymalnych. Dlatego też ta relatywna siła i odporność krajowej waluty bardzo zachęca inwestorów do dalszego tankowania polskich aktywów. Tankowania to jest dobre słowo, czyli akumulacji, ponieważ inwestorzy poza kupowaniem złotego przede wszystkim teraz lokują się na polskich obligacjach oraz także na giełdzie papierów wartościowych, gdzie te ostatnie ruchy moim zdaniem są wywołane przede wszystkim przez kapitał zagraniczny. Trend umocnienia złotego widać nawet względem amerykańskiego dolara, dlatego też nie lekceważyłbym tego, co się teraz dzieje, ponieważ może być to zapowiedź następnej fali umocnienia krajowej waluty, a sam dolar złoty ma perspektywę spadku bez żadnego problemu w okolicach 4%, a to jest dobrą wiadomością, ponieważ będzie sprawiało, że polski import będzie się stawał coraz bardziej opłacalny, natomiast eksport będzie się utrzymywał mniej więcej na poziomach atrakcyjności z ostatnich miesięcy, dlatego też tendencja, która jest obserwowana na rynku złotego, sprzyja temu, żeby polska gospodarka zachowywała się lepiej niż zakładały wcześniejsze prognozy. I warszawska giełda papierów wartościowych, jak widzimy, utrzymanie nad poziomem 2000 punktów. Za każdym razem jak tak jest otwarta perspektywa do wzrostu o nawet kolejne 20% w kierunku oporów 2400-2500 punktów, więc moim zdaniem jest duże prawdopodobieństwo, że przed nami następna fala wzrostowa, że właśnie teraz trwa następna fala wzrostów indeksów giełdowych w Warszawie. No i teraz czas na światowe aktywa. Bloomberg zadaje tradycyjne pytanie, jak inwestorzy spodziewają się zachowania aktywów w kolejnym miesiącu przez kolejne 30 dni i tutaj widzimy, że 54% inwestorów spodziewa się, że lepiej będą zachowywały się akcje, a tylko nieco ponad 50%, że obligacje i że ten pesymizm, który wiał z inwestorów amerykańskich dla rynku Standard & Poor's się powoli zmienia. Amerykanie na rentownościach zachowują się na razie bez zmian, czyli jesteśmy cały czas nad poziomem 3,60. Ta presja na to, żeby teraz mocno zacząć się zadłużać, ponieważ był niewykorzystany okres ostatnich dni, kiedy kryzys zadłużenia trwał, może powodować, że chwilowo rentowności jednak będą utrzymywane na wyższych poziomach, ale później spodziewam się, że będziemy świadkami spadku tych rentowności amerykańskich papierów. A czego rynek się spodziewa? Widzimy, że nie ma w rynku ani jednej podwyżki, ani obniżki stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. Natomiast te zmiany są tak duże i że perspektywy na obniżki stóp procentowych, co widać na wykresie, są, tylko że na przełom 2023 i 2024 roku i że raczej należy spodziewać się obniżek stóp procentowych niż podwyżek. Dzisiaj w nocy zaskoczyła nas swoją decyzją, zaskoczył nas bank centralny w Australii, podnosząc stopy o 25 punktów bazowych. Niewiele instytucji finansowych spodziewały się takiego posunięcia, co wywołuje zmiany na australijskiej walucie, a na euro-dolarze mamy cały czas walkę o poziom 1,07. Inwestorzy przywiązują do tego poziomu większą wagę, warto być tego świadomym. A na Wall Street wczoraj mamy chwilowe zatrzymanie. Nie ma nawet pierwszych sygnałów, które mogłyby świadczyć o korekcie spadkowej, dlatego też jest bardzo duże prawdopodobieństwo kontynuacji tendencji wzrostowej. Natomiast słabość relatywną widać na giełdzie w Niemczech. Nie udaje się utrzymać nad poziomem 16 000 punktów. Warto być świadomym, że ten poziom cały czas pełni rolę punktu odniesienia. Z danych makro jedyne ciekawe, jakie poznamy, to te o sprzedaży detalicznej o godzinie 11 dla strefy euro, ale mają one ograniczone znaczenie i myślę, że są już zdyskontowane. Giełda w Japonii pokazuje cały czas swoją relatywną siłę. Mamy także zachowanie giełdy w Chinach, która także moim zdaniem sprzyja popytowi na ryzyko, więc myślę, że giełda
w Warszawie ma szansę kontynuować tendencję wzrostową, a inwestorzy, którzy działają na rynkach rozwiniętych, powinni podlegać wpływowi tego, co się będzie działo na futures na indeksie Standard & Poor. Amerykański dolar, który się osłabia i rentowności sprawiają, że inwestorzy na cenie złota mają problem, żeby zidentyfikować kolejną tendencję, ponieważ nie pasuje tu na razie nic do takiego schematu, który był obserwowany w ostatnich miesiącach. Dlatego też, jeżeli do tego zachowania amerykańskiej waluty, która się osłabia, dołączyłyby spadki rentowności, to w takiej sytuacji byłoby paliwo do tego, żeby cena złota zaczęła mocniej rosnąć i taka korelacja jest teraz główną do obserwacji. To, co sprzyja popytowi na ryzyko, to moim zdaniem fakt, że udało się utrzymać nad najbliższymi wsparciami na cenie miedzi i myślę, że warto także obserwować ropę naftową, która wczoraj zamknęła lukę wzrostową otwartą na samym początku tygodnia i to moim zdaniem źle świadczy o kondycji popytu, który wykorzystał te poziomy do sprzedaży. I na sam koniec Bitcoin. Bitcoin, który miał wczoraj swoje własne problemy ze względu na to, że pojawiły się głosy o tym, że giełda Binance będzie miała wielkie problemy, ma już problemy w Stanach Zjednoczonych. No i wygląda na to, że te impulsy, które były obserwowane, te nagłe, dynamiczne spadki sprzed miesiąca lub też sprzed kilku dni są teraz ujawniane, tak jakby ktoś wcześniej wiedział więcej i dokonywał sprzedaży wszystkich bitcoinów, jakie posiada. No i teraz, kiedy amerykańskie władze biorą się za giełdę Binance, mamy przyspieszenie tendencji spadkowej. Z technicznego punktu widzenia dzieje się bardzo dużo, ponieważ okolice $26,000 to jest miejsce, gdzie przebiega średnia 200-sesyjna na wykresie tygodniowym. Dlatego też każdy spadek poniżej, a zwłaszcza już teraz poniżej $25,000, gdzie mamy linię szyi tej wielomiesięcznej formacji odwracającej tendencję wzrostową na spadkową na wzrostową. Gdyby te poziomy zostały trwale pokonywane, to zmienia się tendencja na Bitcoinie na spadkową i w takiej sytuacji możemy być świadkami naprawdę mocnego tąpnięcia. Dlatego też bądźmy przygotowani na taki scenariusz. Zobaczymy, czy sobie popyt poradzi, czy też jednak ktoś coś wie więcej i będą te kryptowaluty, w tym Bitcoin, mocno dołowane. Dlatego też ten wczorajszy impuls jest pewnego rodzaju ostrzeżeniem. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I widzimy się i słyszymy dzisiaj po południu. Wszystkiego dobrego i życzę dużej dodatniej stopy zwrotu. Pozdrawiam.